Poprzednie malowane jajeczka całkiem Wam się spodobały, więc postanowiłam pójść za ciosem. Troszkę przykleimy, więc będzie deku, ale większość pomalujemy, a co najważniejsze, do naszego malowania nawet niepotrzebny nam będzie pędzel. Do takiego malowania niepotrzebne są nawet żadne zdolności. Po prostu malujesz i wychodzi, pod warunkiem, że masz kilka farb. Tak powinno Wam wyjść na końcu, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam na film. Początek standardowy. Pudełeczko drewniane maluję na biało i niech sobie schnie. Do tego oraz kolejnego filmu przyda się papier ryżowy w zajączki. To jest ten sam papier, ale w dwóch rozmiarach, czyli A4 oraz A3. Możecie wybrać, który chcecie. Na wieczku wykorzystałam ramkę z HDF-u. HDF maluje się ciężko, bo pędzel się ślizga, więc wydaje mi się, że najlepiej wszystko zagruntować primerem, a dopiero potem lecieć farbą akrylową. Ja tak właśnie robię i żeby wszystko było ładne i bialutkie, muszę pomalować 3 albo nawet 4 razy. Obrazek z papieru wyrywam, a następnie przyklejam za pomocą kleju do deku. Wszystko umieszczam na środku, tak żeby na oko wyglądało ładnie. Ramkę zdejmuję, ale papieru staram się już nie podnosić z powierzchni. Wiecie jak jest, podniosę, a potem przyłożę niedokładnie w tym samym miejscu i obrazek wyjdzie mi krzywo. Po wyschnięciu kleju pudełko lakieruję, suszę i czas przejść do malowania. Dół pudełka oraz jajka mają wyglądać mniej więcej tak. Ja wybrałam takie farby, ale z troszkę innym zestawem, także powinno Wam się udać. Niebieski, turkusowy i biały to kolory tła. Różowy na kwiatki, a szary przyda się, jeżeli kolory wyjdą mi za pięknie. A do malowania użyję wyłącznie patyczków kosmetycznych. Zanim zacznę malować, powierzchnię dokładnie moczę wodą. Dzięki temu farby się będą fajnie i niekontrolowanie ze sobą mieszały, dając ciekawe efekty. Możecie przygotować sobie jakieś psikadełko z wodą i co jakiś czas zwilżyć powierzchnię. A jeżeli całość będzie troszkę za mokra, to ręcznikiem papierowym trzeba wodę odsączyć. Podczas malowania efekt wygląda nieciekawie, ale gdy wszystko wykończymy, naprawdę całość zaczyna ze sobą grać. Malując pierwszą powierzchnię, człowiek się przejmuje i spina, ale już przy kolejnej ściance i przy jajkach naprawdę nie ma problemu. Najlepiej zacząć malowanie od tylnej ścianki albo denka. Wtedy się nie przejmujemy, ponieważ uczymy się tej techniki na powierzchni, która tak naprawdę nikogo nie będzie interesowała. Kwiatuszki maluję, gdy cała powierzchnia jest jeszcze mokra. Czerwona farba się troszkę rozlewa, miesza z niebieską, ale to jest ok, ten efekt naprawdę wygląda fajnie i to wszystko tak miało być. Jeżeli pechowo rozwodniona farba ścieknie Wam do środka pudełka albo na wieczko, to tym nie należy się przejmować. Zaciek wycieramy jeszcze na mokro, a potem, gdy to wszystko wyschnie, zamalujemy go na biało. Mokra powierzchnia długo schnie i jeżeli chcecie przyspieszyć ten proces, to absolutnie nie należy używać suszarki. Absolutnie za mocno wieje. W tej sytuacji należy użyć nagrzewnicy do embossingu. Nagrzewnica daje dużo ciepła, ale nie wieje. Gotową powierzchnię pozostawiam w spokoju do wyschnięcia. Prawdę mówiąc, to pudełeczko miało służyć jako opakowanie do takich jajeczek. Ale tak mi się spodobało robienie kwiatowego tła, że pomyślałam, iż to będzie osobny film, a do tego dorobię osobno zwykłe pisanki. No to lecimy z pisankami. Pisanka styropianowa ma szef. Trzeba go zetrzeć papierem ściernym, nadziać pisankę na patyczek do szaszłyków i jajko pomalować na biało białą farbą akrylową. Suszymy i od tego momentu lecimy dokładnie tak samo jak dół pudełka. Po pierwsze pisankę moczę, bo na mokrym łatwiej nam będzie mieszać farby. No i teraz całą naszą poplątaną kwiatową duszę przemalowujemy na jajko. Wiadomo co i jak nam wyjdzie, więc zostaje z nami tylko radość i przyjemność tworzenia. Bo jakby nie wyszło, na pewno będzie pięknie. Na tej pracy nawet zacieki wyglądają odlotowo, jakby autor naprawdę chciał w ten sposób to wszystko pomalować. Prawdę mówiąc, na pudełku zaciekami jeszcze się odrobinę przejmowałam, a tutaj wcale. Każde jajko jest inne, ale ta kwiatowa radość pasuje do siebie i to wszystko stworzy Wam fajny komplecik. Zapomniałam Wam powiedzieć, że im bardziej rozwalony patyczek kosmetyczny, tym fajniej maluje. Pierwsze jajeczko wygląda tak. A jeżeli nie mają być całkowicie identyczne, to możecie na przykład zmienić zestaw kolorów. Tutaj jest troszkę więcej niebieskiego. A to jest lakier bardzo błyszczący.
Jajka oraz rysunek na pudełku pomalowałam nim dwukrotnie. Maluję, suszę, maluję i suszę. Jajka pokrywam cieniutko, żeby mi lakier podczas schnięcia nie ściekał. Na końcach moich jajek znajduje się taka biała popierdółka. Biała farba akrylowa, pędzel oraz pędzel gąbkowy dowolnej wielkości. Średnicę gąbkowej gąbeczki, którą będziecie odbijać kółeczka, można wybrać dowolnie. Żeby biała farba usiadła na błyszczącym lakierze perfekcyjnie, trzeba przelecieć te powierzchnie dwukrotnie. Czyli maluję, suszę, a potem jeszcze trochę poprawiam. Na filmie wygląda, że po pierwszym malowaniu wszystko wygląda ok, ale po wyschnięciu jednak trzeba biały poprawić. Biała konturówka, czyli naszym prostym jajeczkom dodamy odrobinę finezji. Bardzo się staram, aby konturówką trafić dokładnie w brzeg białej farby, ale nie za każdym razem mi to wychodzi. No i tutaj dobra wiadomość dla tych, co obawiają się konturówki. Nasze jajeczko jest kolorowe i naprawdę tego nie widać. Natomiast zła wiadomość jest taka, że konturówka na śliskiej lakierowanej powierzchni trochę nam się rozjeżdża. Zawijaski troszkę siadają, zlewając się ze sobą, co nie wygląda fajnie. Nie ma się co tym martwić, tylko trzeba wykołaczką jeszcze na mokro takie połączone elementy rozdzielić. Jajka schną, a ja szybciutko wracam do ozdabiania pudełka. Na wieczku miałam ogromną ochotę na kropeczki, ale postanowiłam być twarda i tylko je pochlapałam. Ozdobą boku będzie bardzo fajna, elastyczna koronka, którą oczywiście mamy w naszym sklepie. A wszystko razem sklejam klejem na gorąco. Obrazek odrobinę podcieniowałam i zabieram się za różyczki, bo właśnie taki różyczkowy miałam plan. W tym zestawie różyczek wszystkie kwiatki są identyczne, a u mnie na pudełku nie. Z niektórych kwiatków usuwam część płatków, żeby wyszły mi pączki i wtedy bukiecik wygląda dużo ciekawiej. A to jest sznur perełek, który wkleję do pokrywki. Niby nic takiego, ale dzięki takim drobiazgom nasza praca jest ciekawiej i staranniej wykończona. To są metalowe nóżki, które w czarodziejski sposób dodają pudełkom elegancji. Można je przemalować farbą akrylową na dowolny kolor. Ja maluję na biało, a potem delikatnie muskam turkusem. Nóżki przyklejam klejem na gorąco. A na zakończenie jajeczka dostają małe ozdoby. Szpileczka z kokardką oraz z biżuteryjnym zakończeniem do jajek. I moje skończone malownicze jajeczko prezentuje się tak. A na koniec pytanie, które zawsze mam w głowie. Jak Wam się podoba mój pomysł i czy ktoś z Was będzie chciał z niego skorzystać? Jestem najszczęśliwsza na świecie, gdy widzę Wasze prace inspirowane moimi. To dla mnie naprawdę olbrzymi komplement. Jeżeli Wam się podobało, to jak zwykle listę produktów, które użyłam w filmie, zamieściłam w jego opisie, czyli pod tym wideo. Bo wszystko jak zwykle znajdziecie w naszym sklepie. Zapraszam Was także na naszą grupę na Facebooku. Mnóstwo fajnych, kreatywnych i pozytywnych ludzi. Pod filmem zostawię Wam do niej link, może skorzystacie. A teraz jeszcze ostatni rzut oka na całość. W środku dodałam trochę sizalu, żeby jajka nie latały i może iść na prezent.